Cześć, z tej strony Kolder. Dziś opowiem Ci, jak nasz gothicowy streamer i jego 4 muszkieterów pozbawili Cię możliwości grania w Otello moda w trybie co-op przez własne widzimisię, ale niestety pod pretekstem niekompatybilności i Twojego dobra. Co-op działał perfekcyjnie w wersji 2.1, dlatego wiele osób nie mogło zrozumieć, co takiego stało się w wersji 3.0. Takie pytania na Discordzie Kajmy kończyły się jednak banem i opowieściami szanownej administracji osób zaprzyjaźnionych, jak to jest wina kompatybilności. Natomiast prawda jest taka, że od samego początku wejścia wersji 3.0 wszystko działało również poprawnie. Zostały natomiast wprowadzone 2 dodatkowe blokery, udające, że coś się zepsuło, ale mieć fajną podkładkę, podpisanie, jak to wszystko moja wina i jak to co-op jest nędzną modyfikacją, która po prostu jest niekompatybilna. Przy okazji, osobiście uważam, że twórca moda ma prawo, aby jakiś inny mod nie działał. Dlaczego nie? Poświęcił dużo pracy i ja tego absolutnie nie kwestionuję. Natomiast co innego jest napisać, że nie wspieramy i koniec, a co innego jest podstępnie zepsuć i pisać do mnie, że to spowodowane przez ogromne zmiany w silniku i tak dalej, i tak dalej. Koniec tej wspaniałej historii jest taki, że uwierzyłem na tamten moment, zareklamowałem moda na swoim Discordzie, napisałem, że być może kiedyś usiądę do tego, aby samemu go naprawić dla swoich graczy. Co się okazało, gdy zerknąłem na modyfikację? Że wcale to nie jest tak, że co-op nie działał, tylko został podstępnie zepsuty. I teraz przejdziemy do technicznego aspektu tego filmiku, zostawimy już tę dramę i zajmiemy się po prostu obejściem tego zabezpieczenia. O co w nim chodziło? Pierwszym tropem był ten screen. Gra odpalała się, wszystko się ładowało, ale po prostu nie odpalał się Enet. Enet to biblioteka, która pozwala na komunikację z internetem. I teraz zepsucie czegoś takiego poprzez zwykłe modyfikowanie gry jest praktycznie nierealne. Co dodaje Otello, jakieś moby, misje i tak dalej. Jaki to ma związek jakikolwiek z silnikiem do połączenia z internetem, tak? Żaden. Dlatego to był pierwszy trop, że trzeba było coś podłubać. Z ciekawostek technicznych, które pewnie większość graczy nie obchodzi, ale jednak chcę troszeczkę tym filmikiem zaciekawić do świata IT, są takie programy, które potrafią sczytać z takiego execa kod maszynowy dla procesora i utworzyć całkiem przejrzyste grafy, jak ten kod mniej więcej działa. Nie jest to oczywiście tak czytelne jak kod źródłowy, ale pokazuje mniej więcej, co robi dany program. No i sprawdźmy mniej więcej, co tu się dzieje. Jest jakieś wywołanie funkcji getModuleHandle, który sprawdza, czy w danym procesie jest załadowana ta biblioteka. To jest biblioteka do komunikacji z internetem, tak w dużym skrócie. I potem, jeżeli jest ona załadowana, to ten kod wspaniałej modyfikacji Otello coś tutaj nam dłubie z taką funkcją jak receive, send, send to. Nie wiem, po co on to robi, ale sprawdźmy, co się stanie, jak podmienimy po prostu tą nazwę WS232DLL, która jest używana w warunku jeśli jest ona wrzucona, to coś się ma dziać. Czyli jak zmienimy nazwę tej biblioteki z WS232 na jakiś inny tam przypadkowy ciąg znaków, to sprawdzimy, co się wydarzy. A efekt to to, co oglądacie teraz na filmiku, czyli płynna gra, bez problemów, bez jakichś ogromnych błędów, bez losowych crashy. Jednak kompatybilna, dziwne. To nagranie miało miejsce bodajże w marcu. W maju przeszedłem z moim przyjacielem całą grę od samego początku do końca. Tutaj jest taka krótka wstawka, jak pokonujemy śniącego. Natomiast od tego momentu niestety nasi blokerzy nie próżnowali i powstała kolejna wersja blokera, która w inny sposób tym razem powoduje błąd. Teraz nie tworzy już Enet Error, bo to było troszeczkę takie może zbyt podejrzane. Teraz po prostu wstawia nam crasha na pierwszy frame, czyli klikamy nową grę i od razu się crashuje. To już jest takie troszeczkę bardziej normalne. Mogłoby się wydawać, że wszystko jest w porządku, a po prostu modyfikacje nie są kompatybilne, ale teraz pokażę Ci, jak od samego początku udało mi się pokonać te cwane zabezpieczenie. No dobra, i teraz zaczynamy do części technicznej, jak sobie z takim czymś poradzić. Postanowiłem to nagrać, gdyż jest to troszeczkę takim fajnym wprowadzeniem do IT. Jest to też troszeczkę podobne do krakowania gier, do jakiejś tam zabawy w malware'a i tak dalej, tak więc możemy sobie tutaj spróbować. No, co ja tutaj przygotowałem? Zaczynamy sobie od, oczywiście, chciałem to powiększyć, ale to powiększyć, tak. Zaczynamy oczywiście od Gothica czystego i instalujemy sobie do niego moda Otello. Jak to zrobić? No, najpierw sobie musimy skopiować trójeczkę, a potem 3.6. Czyli co? Zaczynamy sobie od tego, mamy tutaj data system. Ja to robię zawsze ręcznie, dlatego że system jest z małej litery raz dłużej, co jest dziwne, ale to już pewnie jakaś tam pozostałość po
po kimś, więc sobie skopiowałem datę najpierw i teraz sobie szybciutko skopiuję system. Dobra. I w takiej sytuacji, żeby sobie pograć w najnowszą wersję Otella, jeszcze dodatkowo robię poradnik instalować, to potrzebujemy sobie jeszcze do tego dograć 3.6, czyli tak naprawdę jeden VDF, to jest taki powiedzmy zip gotikowy z najnowszymi skryptami, gdzie jest nowy bloker, bo na tych w ogóle starych to jest ten pierwszy właśnie z tą WS32DL i podmianką, a tu jest nowy, który teraz sobie obejdziemy. I co my tu mamy dalej? Mamy wgrane to, mamy wgrane to. No, jeszcze w tym systemie jest taki plik, podejrzewam, że to nie jest potrzebne, ale żeby było skrupulatnie, też sobie go wgrywamy. I teraz jesteśmy w sytuacji, w której mamy najnowszą wersję Othello, czyli sobie szybko tutaj dla testu odpalmy, żeby zobaczyć, czy wszystko nam działa, no bo jednak tutaj warto jest przy takich zabawach jak najczęściej sprawdzać, czy wszystko jest stabilne. No i co, mamy sobie naszego gotika, on trochę za głośno gra, więc już sobie tak na szybko go ściszę. Ja tutaj mam Windowsa po angielsku, przez co mam też grę bez czcionki, no ale nieważne. Zaczynamy sobie nową grę. I szybciutko sobie tutaj musimy skipnąć, że on jest Diego, a ja jestem nie wiadomo kim. Zapiszemy sobie, żeby to już pominąć, czyli mamy sobie moda ogranego. I teraz co musimy dalej zrobić? No teraz byśmy chcieli sobie wgrać koopa, ale tego koopa sobie nie możemy wgrać tak normalnie. Musimy go sobie wgrać jako plik, który jest na tej wspaniałej whiteliście. Ja sobie tu przygotowałem, że ja dopuszczałem taki plik z whitelisty, to jest ten Joy Shock Library, cokolwiek to jest, i na to jakby podszyjemy się pod to kopem. Jak to zrobić? Wgrałem sobie tutaj szybciutko na offline, bez nagrywania Gothic 1 kopa. Jest troszeczkę prościej na wcześniejszej wersji bez launchera to pokazać. Tak więc kopiujemy sobie tylko tak naprawdę Gothic Coop config. Dla tego przykładu wrzucamy go sobie do system, to już zrobiłem. I drugi plik, który kopiujemy sobie, to po prostu ta DLL z Autoruna, który jest tak naprawdę całym naszym pluginem. Ja tutaj mam, ale jeszcze raz to pokażę. I teraz, jak już sobie odpalimy, to trafimy na pierwszego blokera, czyli jest taka w ich kodzie lista dozwolonych bibliotek. No i jeżeli biblioteka nie jest na tej liście, no to jest ojojoj, tutaj nie można w to pograć. No i właśnie jak to najprościej obejść, jak to ludzie obchodzili sobie. Chociaż jestem prawie pewien, że przez chwilę w ogóle Gothic Coop był na tej whiteliście, ale nie chce mi się ani o to wykłócać, ani jakoś tam szukać. Natomiast w każdym bądź razie, jeżeli weźmiemy sobie tę bibliotekę i zmienimy jej nazwę na coś innego, to ja sobie przygotowałem taką nazwę, która przechodzi, bo jest na tej whiteliście, bo to pewnie jakieś wsparcie dla joysticka, to jeżeli sobie tutaj zmienimy cyk i nazwiemy tak kopa i teraz wrzucimy sobie go do Autoruna, pyk, to w poprzedniej wersji 2.1 wystarczało, żeby sobie grać. Czyli to był już taki moment, kiedy można było sobie na spokojnie grać w Goticzka. Natomiast no niestety tutaj pojawi się inny problem, czyli taki dziwna sytuacja się pojawi, że oj, jakiś tutaj crash, no strasznie ta modyfikacja nie działa, coś musi być nie tak. No dobra, crashuje. Crashuje nam koop. Co z tym zrobimy? Pierwsza rzecz to fajnie byłoby sprawdzić, czy te obejście przez zmianę nazwy jest wykrywane i to na to reaguje ten bloker, czy on reaguje bezpośrednio na koopa. Jak to można najprościej sprawdzić? Zrobimy sobie bibliotekę, która nie robi nic innego poza wyświetleniem siema Othello na screenie i wrzucimy ją tak samo, podmienimy ją do listy dozwolonych. I zobaczymy, czy ona też crashuje, czy też nie. Zrobię to na offline, bo to trzeba zbudować, skopiować i kontynuuję. No dobra, i mam teraz Union Plugin Test. To jest ta pusta biblioteka wyświetlająca tylko siemę. I teraz jak sobie z tym poradzić? No tak samo, to była jakaś tam dla przykładu, to był nasz Gothic Coop, czyli możemy sobie żeby tutaj się nie pogubić, sobie napiszemy Coop, a Tom teraz nazwiemy sobie tą dozwoloną i teraz tą tu się można pogubić.
I teraz tą dozwoloną wrzucimy sobie do autora i zobaczymy, czy crash się ponownie pojawi, co by sugerowało, że jest to taki checker, taki sprawdzacz, czy ta podmieniona biblioteka jest prawdziwą, czy jednak tutaj o coś innego chodzi. Jeszcze bym chciał sobie szybko to ściszyć, a to jest już ściszone. No dobra, może to jakoś nie będzie tragicznie. Wczytujemy szybko grę i co się dzieje? I widzimy, że mamy siema. Tu ciężko widać tą siemę pewnie, ale jak ktoś dobrze przyjrzy, to działa. Czyli co? Nie crashuje nam modyfikacja pusta, która wyświetla tylko siemę i crashuje nam Gothic Coop. I teraz co tu można zrobić? No to co zrobię, ale już też poza ekranem i oczywiście zrobiłem to wcześniej, to po kolei wyłączyłem jakieś elementy kopa. Tu wyłączyłem jakieś tam, co się dzieje, co klatkę, tu wyłączyłem jakiś hook i w ten magiczny sposób znalazłem jedyną metodę, która sprawia, że Gothic Coop, cudzysłów, nie działa po cudzysłowiu na modzie Otello. A jaka to metoda? Metodą prób i błędów ustaliłem, że jeżeli w grze jest hook, no a co to jest hook, to dużo by mówić, ale jeżeli... No dobra, możemy w dwóch zdaniach. Co to jest hook? Robiąc modyfikację musimy się wpiąć w silnik gry. No i wpijamy się w jakieś tam elementy, tak? Na przykład jak człowiek NPC wyciągnie miecz, jak NPC się zespawnuje, jak NPC otworzy ekwipunek, gracz otworzy ekwipunek i tak dalej. I Gothic Coop opiera na hookach na takim czymś jak wystartuj animację, żeby synchronizować animację z innymi graczami. To jest oczywiste. I teraz pierwszą rzeczą, którą tu zrobiłem, to zrobiłem takie coś. Jeżeli true, czyli zawsze, wywołaj oryginalną metodę i zwróć. Czyli dzięki temu wgrałem taką wersję Gothic Coopa, który tak naprawdę nie robi nic z tymi animacjami poza odpaleniem oryginalnej funkcji. I już nie będę tego pokazywać, bo ten filmik miałby pół godziny, ale to też crashowało. Co to mi dało do zrozumienia? Że inne mody podmienione w ten sposób nie crashują, że Gothic Coop robiący tylko hooka, który nic nie robi, czyli tak naprawdę nic się nie zmienia, już crashuje. I to jest już podejrzane, więc trzeba było się temu przyjrzeć. No i ponownie, tak jak w poprzednich minutach, wrzucamy sobie tą bibliotekę wyciągniętą z paczki Otello Script, zaraz pokażę jak to zrobić, i wrzucamy sobie do IDE. I co tutaj mamy? Tutaj możemy sobie, tu jest ogrom funkcja, znam może dwie, ale mamy coś takiego jak wyszukaj jakąś sekwencję bajtów. I to by był na przykład adres tej funkcji z hooka. Jeżeli sobie zerkniemy, to adres tej funkcji z hooka to jest dla silnika Gothic 1 takie dziwne znaczki. To jest tak naprawdę adres w pamięci, gdzie jest sobie ta funkcja start animacji. Więc jeżeli podejrzewamy, że Gothic, Otello, Coop coś tam miesza, to sobie skopiujmy i zobaczmy, czy w tej bibliotece, która właśnie odpowiada za modyfikację Otello Moda, coś tu nam się znajdzie. No i nam się tutaj znalazło pierwszy fragment. Szczerze mówiąc, nie wiem, co tu się dzieje. Ja tu jestem laikiem, ja się tym programem bawiłem tylko tak naprawdę hobbystycznie. Natomiast tutaj widać, że coś z tym adresem już się dzieje. Nie bardzo to zrozumiałem, ale sprawdziłem sobie, że jest jeszcze drugi. I to akurat, co tu się dzieje, ciekawe, to się przybliżyć da się, jest dużo prostsze. Tu jest compare, to jest instrukcja assemblera. Powtarzam, ja jestem bardzo, ja to spędziłem w tym godzinę albo 5, tak? Nic o tym nie wiem, ale generalnie to jest jakieś porównanie tego adresu z jakąś tam wartością. I jeżeli te porównanie się powiedzie, to wpada nam prawdopodobnie tutaj, czyli kod idzie nam dalej, a jeżeli się nie powiedzie, to coś tu się wywołuje, jakaś taka dodatkowa funkcja się nam wywołuje. No i tutaj stwierdziłem, że dobra, no to spróbujmy tak, jeżeli tu coś z tym adresem się dzieje, ja nie wiem co to jest, ja nie miałem tutaj czasu 10 godzin kombinować, ale mówię, strzelę. Jeżeli tutaj jest coś z tym adresem i wtedy to się dzieje, jeżeli to nie będzie ta oryginalna wartość, bo jeżeli ja stworzę hooka na tym adresie, to prawdopodobnie ta wartość się zmienia, bo to będzie wtedy mój kod, a nie ten kod oryginalnego Gothica w tym miejscu. Nie wiem, na ile mówię prawdę. Ktoś w komentarzach może to ewentualnie, jak się zna, wytłumaczyć bardziej. Ale jeżeli on tutaj porówna, to wykonuje się ten blok. Więc co możemy sobie szybko strzelić? Taki najprostszy sposób
krakowania, tam powiedzmy modyfikowania tych aplikacji, to jest zamienianie tych instrukcji na robienie niczego. Czyli tak naprawdę zrobienie, że czy to się porówna, czy nie, to tak naprawdę dzieje się ten kod na dole tutaj. No i teraz jak to zrobić? Możemy sobie w tej IDE tutaj wejść w tryb hexa. I teraz mamy już, to się to przybliżyć, oj, słabo z przybliżeniem, trudno, no coś tam będzie widać, to nie ma takiego dużego znaczenia. I teraz wiemy, że tu są 3 instrukcje i te 3 instrukcje w widoku hexa to jest 5257, 52 coś tam, potem to i potem to. To są te 3, one się tak fajnie grupują i tu się w ogóle zmienia. Jak tu kursorem przełączę, to tu też się przełączy kursor. Czyli musimy sobie ten fragment kodu maszynowego od B253 do końca tego wywołania tej funkcji, czyli FEFF, zamienić na 90. 90 w procesorze to jest taka operacja nie rób nic. To są takie najprostsze właśnie sztuczki z krakami i tak dalej. Ktoś sobie analizuje taki kod i zamienia ten kod na przykład sprawdzający, czy jest poprawna, czy jest gra spiracona, czy nie, na 90 powiedzmy. I już zrobione, tak? Tak więc pokażę teraz, jak tutaj to podmienić, bo tego już nie robimy w tym programie, tylko po prostu użyjemy sobie notatnika++, Notepad++, ale z takim pluginem do edycji Hexa. Zanotowałem sobie, co chcemy dla testu podmienić. Jest to taki ciąg właśnie tej maszynowego kodu, czyli tego, co właśnie sobie wykonuje procesor. I teraz jak się w ogóle dobrać do tej biblioteki. No i teraz tak, tutaj mamy takie narzędzie w modowaniu Gotika, które rozpakowywuje te powiedzmy takie archiwa, zipy, które są trzymane w dacie. Tak? Te VDF-y można troszeczkę porównać do takich zipów, tak? Do takiego zwykłego zipa i WinRARa. Jeżeli sobie tutaj odpalimy Otello skrypty i sobie zobaczymy, że tutaj są właśnie takie same foldery jak w głównym katalogu Gotika. Jeżeli tu jest system, to jest tak naprawdę ten sam system, co jest tutaj, i autorun to jest ten sam, co jest tu w autorun. I tu Otello wrzuca tam jakieś swoje dodatkowe skrypty, funkcje domenu i tak dalej, no i są te pluginy. Teraz jeżeli ja sobie ten plugin wyciągnę sobie stąd do autoruna, a stąd usunę, to dzięki temu dla Gotika to będzie wszystko jedno, ale już będę mieć ten plik na zewnątrz. Jeżeli będę mieć go na zewnątrz, to mogę sobie tutaj użyć funkcji edytuj w notatniku na przykład. Do tego notatniczka pobrałem sobie taki plugin, co się nazywa Hex Editor i już mamy coś podobnego, co widzieliśmy w IDE. Nie wiem, czy tak to się wymawia, ale już dobra. I teraz tak, no mamy tutaj zapisany ten segment do edycji. Zobaczymy, czy to w ogóle nam wyszuka. Ja nie jestem biegły w obsłudze tego programu. Brońcie, Panie Boże, że tak myśleć. I co my tu mamy? Czy to jest ta sekwencja? B2, 5.3, B2, 5.3, 5.9 i tak do FF. Dobra. Czyli teraz od B2 do FF robimy sobie 90. Od B2 robimy sobie 90. 90, 90, 90, 90, 90, 90. Tu się pomylisz, jest koniec. 90, 90, 90, 90 i jeszcze FF 90, koniec. Zapisujemy sobie to i teraz sobie, tylko pomna chwila, teraz sobie odpalamy naszą zmodyfikowaną bibliotekę, która dostarczana jest przez Otello i naszego Gothic Copa, który się, znaczy to jeszcze nie, przepraszam, to nie jest teraz Gothic Cop, to jest cały czas ta siema, ale to nawet jest dobrze, bo dzięki temu sobie sprawdzimy, po pierwsze, czy nic nie zepsuliśmy. Czyli teraz powinien nam się, pomimo naszych zmian, odpalić bezproblemowo Otello Mod i potem sobie zrobimy ostatni etap, czyli podmienimy sobie na Gothic Copa i zobaczymy, czy ten crash, który wygląda jak prawdziwy crash niekompatybilności, tak? Wróci czy nie wróci. No i mamy siema Otello, czyli ta wersja, która nic nie robi, działa. I teraz sobie musimy sprawdzić, czy ta wersja, która jest Gothic Copem, czyli ta, też działa. Czyli tak, tu sobie zrobimy, że to było to puste, a Gothic Cop, ta wersja podrobiona Copa, cyk, i wrzucamy sobie nam do autorun. Teraz mamy Gothic Copa i zmodyfikowaną Otello API.
Zobaczmy, co się stanie teraz z tym wspaniałym modem. Będzie crash czy nie będzie? No ja oczywiście zrobiłem to przed. Na szczęście zajęło mi to dosyć mało czasu, gdyż się bałem. Przy takich hakach czasami to można spędzić godzinami. Na szczęście to się uwinąłem dosyć szybko i to jest bardzo pozytywne. Ja już więcej takich obejść nie będę robić. Tak więc to jest moje ostatnie słowo w tym temacie, bo to jest po prostu strata czasu. Natomiast chciałem, skorzystając z tego, wgrać jakiś taki przykład jak sobie radzić z czymś takim i być może kogoś zaciekawić programowaniem i tak dalej, i tak dalej. Dobra, jesteśmy blisko. Stary Gothic Co-op już działa, teraz jeszcze potrzebujemy sobie odpalić ten nowy co-op w wersji przez Steama, co jest troszeczkę trudniejsze i zaraz opowiem dlaczego. No dobra, czyli co? Mamy sobie nasz Gothic Starter, gdzie mamy nasze pliki platformy Gothic Together, na którą Cię też przy okazji zapraszam, ale to już mniejsze z tą reklamą. I co? I tu, żeby to działało, to tak. Tu jest zmodyfikowany Union, zostawiamy to, on jest zmodyfikowany pod overlay w Gothic Together, nie ma znaczenia. Mamy sobie plik Gothic Together VDF, który dodaje tam biblioteki i tak dalej nasze, tak więc sobie to kopiujemy do Gotika, do tego folderu Gotika. Cyk, mamy sobie to. Co tam jeszcze jest w tej paczki startowej? Tryby gry. Żeby działał poprawnie launcher, ten folder jest potrzebny, więc sobie go tutaj kopiujemy i jesteśmy szczęśliwi. I ostatnie rzeczy to są system. Tutaj w systemie nie chciałbym już się zastanawiać, które te pliki mogą powodować jakieś problemy, tak więc zostawiamy sobie Directsa, możemy grać bez niego, czyli tak kopiujemy sobie Gothic Together Launcher, a żeby nam to wszystko działało, cyk, i potrzebujemy sobie skopiować jeszcze parę pliczków z systemu. I co to będzie? To będzie na pewno pliki 2 takie do grania przez Steama są nam potrzebne. Dodatkowo jest nam potrzebny plik z wersją. To też możemy skopiować. Config jakbyśmy... Nie no, config mamy, ale ten jest powiedzmy świeższy na pewno niż ja mam, więc to też możemy skopiować. I w zasadzie wydaje mi się, że tyle. Czyli kopiujemy sobie te pliki i idziemy sobie do Gotika systemu i to tutaj wklejamy. Generalnie być może ktoś przygotuje taką paczkę gotową do pobrania i przerzucenia, ale no ja tutaj na razie tylko pokazuję, jak to zrobić. I teraz tak, jeżeli teraz sobie odpalimy Gothic Launchera i sobie tutaj pyk, włączymy go, to co się nam stanie? No, komputer nam ochronił oczywiście nas przed tą potężną aplikacją. Muszę to kiedyś obejść, ale niestety jeszcze tego nie zrobiłem. Pojawiło się, że trzeba pobrać aktualizację. Dobra, możemy sobie pobrać. I teraz w trybach gry pobieramy sobie Gothic Co-opa i sobie odpalamy tutaj host gry. Chcemy grać w Gothic Co-opa przez Steama, w moda Gothic Co-op i teraz klikamy sobie host game. No i co się tutaj wydarzy? Tu już nie będzie niestety tak różowo. Dlaczego nie będzie tak różowo? Dlatego, że launcher z domysłu w takiej sytuacji wrzuca nam plik Gothic 1 Co-op do Autoruna. I to nie będzie się podobało niestety, Othello modowi. No i teraz okazuje się, że problemy mamy dwa. Pierwszy problem, jaki istnieje, to taki, że launcher wszystko nam czyści z folderu Autoron i wrzuca to, co jest mu potrzebne. Właśnie poprzez wybranie konkretnego trybu gry tutaj z launchera. No i tutaj mieliśmy problem, dlatego że w naszym przypadku tutaj mieliśmy ten podmieniony plik Othello ABI, który jest potrzebny. No i dodatkowo launcher zawsze nam będzie wrzucać Gothic 1 Co-op. Niestety Gothic 1 Co-op no to nie jest na whiteliście, nie jest tą nazwą z joystickiem związaną, chyba nie wiem w sumie, więc to nam nie przejdzie. Jak możemy sobie to szybciutko obejść? Na szczęście mamy bardzo prosty na to sposób, troszeczkę na farcie. Co musimy zrobić? Wyciągamy sobie oryginalny plik Othello ABI, który nam tutaj żył. I sobie on jest cały czas tutaj w Gothic Dacie, to już go nie będzie, ale będzie sobie tutaj cały czas w Othello 3.6 z data i skrypty. I tu mamy ten oryginalny, niezmieniony plik i go zmodyfikujemy sobie teraz w troszeczkę inny sposób, gdy już udowodniliśmy sobie, że to wszystko działa. Na razie go sobie wypakujemy i teraz to, co musimy zrobić, to odpalić go znowu w trybie notatnika. I w trybie notatnika, świetne. I teraz tak, tak jak na początku pokazywałem, on ma tą whitelistę dozwolonych bibliotek i do tego ma sobie
to zabezpieczenie z crashem związane, tak? To zabezpieczenie z crashem związane już sobie poprawię od nowa w tym pliku poza nagraniem, a pokażę Ci, jak dorzucimy sobie Gothic 1 Coop do tej listy dozwolonych aplikacji. No i to nie jest takie proste. Możemy sobie tutaj wyszukać .dll. Teraz mamy sobie, że tu jest jakieś Z Utilities, dalej by sobie było, o nie, to może być za krótkie, może tu sobie, o jest, Z Active coś tam, Z Parser Extender, to wygląda i to wygląda na listę dozwolonych bibliotek. I tak przy okazji to podpowiem tutaj koledze, który tak robi tego cudownego blokera, to powinno być zaszyfrowane, no po prostu jakiś prosty sposób, nawet przesunięcie o jakąś tam ilość bitów każdej literki, no to tak zostawienie tego w kodzie to jest po prostu słaba robota, ale zostawmy to. I idziemy sobie dalej. Mamy tutaj ogromnego farta, gdyż jest tu taki, rozsądnie, jest tu dodany taki plik, który się nazywa Otello ABI. I co jest w tym takie lekko zabawne, to fakt, że Otello ABI to jest akurat 11 literek, a Gothic 1 Coop to też jest akurat przypadkowo 11 literek. Jeżeli to by było inna ilość znaków, to nie moglibyśmy tego tak łatwo podmienić 1 do 1, gdyż tutaj wszystko musi zostać zachowane. Musi wielkość pliku i te wszystkie jakby jego... Nie może tutaj dopisać czegoś, co ma mniej znaków, co ma mniej bajtów. Natomiast przez to, że to Otello ABI akurat ma tyle samo znaków, co mój modzik, to możemy sobie tutaj napisać Gothic 1 Coop. I dzięki temu na whiteliście jest już Gothic 1 Coop, ale jak można by się domyśleć, teraz nie będzie nam działać Otello ABI DLL, tak? Czyli ta ich biblioteka. Porzuciliśmy ich własną bibliotekę, natomiast ona musi być na whitelistie. No bo niestety ona po prostu też poza blokowaniem innych działających aplikacji robi coś pożytecznego. Tak więc jak uporać się z tym? Jak sobie z tym poradzić? No bardzo prosto. Możemy sobie odpalić to archiwum ze skryptami, z którego wcześniej usunęliśmy Otello ABI. Ja tu już to wgrałem, więc szybko usunę. I będzie to w ten sposób wyglądało. Czyli tu teraz nie ma tego Otello ABI. Teraz, żeby sobie to Otello ABI tu wgrać, to zmienimy sobie nazwę na tą sztuczkę, którą już znamy. Czyli na inną pozycję z whitelisty zmieniamy sobie Otello ABI. I teraz, bo nazwy nie mają tak naprawdę znaczenia dla Uniona, czyli teraz mamy paczkę prawie że oryginalną. Zamiast Otello ABI DLL mamy JShock Library DLL, który udaje Otello ABI DLL, ale na whitelistie ma Gothic 1 Coopa i nie ma tego chamskiego crasha wrzuconego, żeby udawać, że niby ta modyfikacja moja to jest taka okropna. Dobra, testujemy, czy to wszystko działa. Czyli co? Odpalamy sobie teraz naszego launchera. Może sobie to jeszcze zresetuję dla świętego spokoju. Czyli sobie wchodzę w launchera. Mam sobie Gothic Together. Robię sobie tutaj host gry przez Steama. Gothic Coop, super. I klikam host game. To co teraz nam zrobi ten launcher, to wrzuci nam do folderu Autorun Gothic 1 Coop, co już by się wcześniej nie podobało Otello ABI, ale wyskoczyło jeszcze, że nie ma tego konfiga. Ja tutaj gdzieś nagrywając coś popełniłem błąd kopiując te pliki, więc na szybciutko sobie tylko Gothic Coop config kopiuję jeszcze raz i szybko sobie to wrzucam, cyk, i odpalam sobie jeszcze raz hostowanie trybu Gothic Coop na modzie Otello przez Steama w najgorszej wersji moda Otello i w najnowszej wersji Gothic Coopa. Na razie nam nic nie crashuje, wczytujemy sobie ten save, który mieliśmy. I co tu się dzieje? O proszę bardzo, nie ma crasha, nie ma brzydki koop, proszę odinstalować i klikamy sobie F1. Steam Lobby Ready V70, zmienił nam się widok i tak dalej. Teraz tak, wygląda na to, że wszystko działa. Ja wczoraj poświęciłem tam 10 minut i z kumplem doszliśmy sobie do zamku, biliśmy sobie miniony, coś podobnego, co widzieliście na początku tego filmu.
Natomiast generalnie nie jestem pewny, bo ja nie przyjdę tej modyfikacji drugi raz, żeby udowodnić. Jestem pewny, że te stare skrypty zmodyfikowane w ten sposób, co widzieliście, działają do końca. Jestem prawie pewny, że to działają. Ale czy oni tam dodali jeszcze crasha na losowym ataku, crasha na wejściu do jakiegoś świata? No takich jakby sztuczek można zrobić tysiące, tak? Zależy od ambicji. Te były dosyć kiepskiej jakości, szybko udało mi się je znaleźć, ale czy jest ich więcej? Nie wiem. Dlatego na pewno możesz sobie pobrać wersję z maja, na pewno sobie możesz spróbować pograć w tą wersję aktualną. Natomiast co tam jest więcej, no to niestety tego na dzień dzisiejszy nie wiem. No i na koniec drobna reklama. W tym ciężkich czasach walki ekipkowych gotikowców staram się zrobić coś fajnego. Wiadomo, że jest to kontrowersyjne, to co teraz nagrałem, więc też będą różne komentarze. Natomiast jeżeli takie hakowanie Cię trochę zainteresowało, to zapraszam Cię na zerknięcie na platformę Gothic Together. Staram się tam wprowadzać ludzi do IT poprzez Gotika. Wprowadzać ludzi do prawdziwej pracy komercyjnej w developmencie poprzez robienie prostych modów do Gotika. Mamy jakieś pierwsze sukcesy, mamy jakichś pierwszych beta testerów, mamy wydany do przetestowania tryb gry Castle Defense, gdzie można sobie tam obronić zamek przed kolejnymi falami. Teraz będę tworzyć tryb survival. Będzie on w formie takiego tutoriala na YouTubie, gdzie po kolei będziemy kodować kolejne etapy takiego trybu survival znanego z innych gier w Gothicu. Tak więc jeżeli chociaż trochę zachęciłem Cię tym wprowadzaniem, tym takim hakowaniem, wstępem do jakiegoś programowania, no to może warto pocisnąć ten temat dalej. Tak czy inaczej, to wszystko ode mnie. Dzięki że ktoś tu wytrwał do końca, to serdecznie dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę w komentarzach. Nie będę ich absolutnie usuwał. Tak więc jeżeli tutaj jesteś fanem tych autorów i tych innych ludzi, o których wspomniałem, to też śmiało się wypowiedz. No i ode mnie to wszystko. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć!